Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam kotłownię gotową na przyszłość. Kotłownia gazowa, ale z możliwością podłączenia bardzo łatwo pompy ciepła, bo tak też sobie klient życzył. Więc nie przedłużając dalej, zapraszam Was do odcinka. Co my tutaj mamy? Mamy tu chyba wszystko, co można zamontować, jeżeli chodzi o kotłownię gazową, taką do nowego domu, czyli stację zmiękczającą. Wcześniej mamy reduktor ciśnienia z filtrem węglowym, tak żeby można było pić wodę od razu z kranu, bez obaw o swoje zdrowie. Zbiornik 140-litrowy ze stali szlachetnej, Wisman Vitocel 200V. Bardzo fajna konstrukcja. Tak fajna konstrukcja, że w tym roku były problemy z dostępnością i dotarł tutaj z 2-miesięcznym opóźnieniem. Vitoten 100. Tutaj w zupełności nam wystarczy wersja 19 kW, jednofunkcyjna. Obok mamy kilka ciekawostek. Zewnętrzne naczynie przeponowe. Daliśmy je tutaj ze względu na to, że mamy bufor ciepła, do którego za chwilę dojdziemy. Bo gdyby go nie było, praktycznie można by oblecieć na wbudowanym naczyniu, które jest w kotle. Natomiast tutaj chcieliśmy mieć pewność, że ciśnienie nie będzie za bardzo wzrastać. Więc 8, czy też 12, już nie pamiętam jak tutaj, na pewno 8 by tu wystarczyło. Separator zanieczyszczeń Fernoxa, nad nim filtr siatkowy, standard w naszym przypadku. Mimo że tutaj nie ma żadnych elementów korozyjnych, o czym Wam powiem później, separator Fernoxa wyłapuje też zanieczyszczenia takie mechaniczne, bo je odwirowuje. A po drugie, jeżeli będzie jaka konieczność aplikacji chemii z czasem więcej do instalacji, no to jest to prosta sprawa. Po drugie, mamy taki standard, więc jakby nawet jeżeli coś gdzieś by się tu, nie wiem, pompa ciepła rozbudowała, ktoś by zrobił z czymś jeszcze. Nie zmienia to za bardzo w wycenie, jeżeli chodzi o tak dużą kotłownię, a ułatwia serwisowanie i zabezpiecza już na amen nam instalację. W środku daliśmy oczywiście dołączony do zestawu inhibitor F1 Fernoxa, plus jeszcze środek biobójczy F10, tak żeby rotametry, które są tutaj ładnie zasłonięte i pewnie jeszcze mocno przykurzone, ale może będzie coś widać, żeby pozostały białe, znaczy przeźroczyste. Tu przy okazji też napełnialiśmy instalację wodą demineralizowaną. Jak mamy możliwość, to robimy. Praktycznie jest to tylko do zrobienia przy nowym budynku, bo w starych, modernizowanych instalacjach trzeba pozbyć się starej wody, to jest problematyczne. Nie jest to aż tak niezbędne, ale dla świętego spokoju, jeżeli możemy, dajemy co najlepsze. Uzupełnienie wody przez filtr prosto, przynajmniej jest w jednym miejscu wszystko. Zawór antyskażeniowy, wystarczy tylko tu odkręcić wodę, tu odkręcić zawór i możemy dopuścić wodę do obiegu. Jest to zrobione na wypływie z stacji zmiękczającej, więc woda będzie od razu już zmiękczona. Co dalej? I przechodzimy do tego, co nam sprawia, że mamy... możemy jeszcze chwilkę o ciepłej wodzie zimnej, bo myślę, że to też nie jest standard. Czyli mamy naczynie przeponowe z przepływem. Dla tych, co nie wiedzą, takie naczynie zapewnia nam higieniczny dostęp do ciepłej wody, bo nie będzie się tutaj zbierać woda. Woda po prostu przez niego przepływa i to nie jest tylko trójnik, ale w środku jest jeszcze taka specjalna wkładka plastikowa, która sprawia, że strumień wody jest kierowany do środka i na zewnątrz, przez co po prostu nigdy nie będzie się w nim zbierać woda. Zawór odcinający razem z zaworem zwrotnym. Fajna sprawa, bo redukuje ilość elementów. Jak tu zakręcimy, to zakręcimy wszystko, a przy okazji nie cofa nam się woda. Zawór bezpieczeństwa oczywiście must have. Pomiędzy zaworem a zbiornikiem już nie ma oczywiście nic, nie powinno być żadnych zaworów, broń Boże. Większość elementów przyłączone na wężach elastycznych ze stali. Przynajmniej w razie jakby jak trzeba było to przesunąć, nie będzie problemu później ze spasowaniem. Cyrkulacja. Tutaj mamy 2 obiegi góra-dół, więc daliśmy możliwość odcinania. Filtr siatkowy, zawór zwrotny, którego nie widać, bo na nim jest, bo uchwyt jest na nim.
No i zawór do odpowietrzania. Potrzebny tylko w zasadzie raz. Natomiast daje pewność, że klient jak już będzie tutaj chciał zamieszkać, podłączy sobie zawór, spuści całą wodę i obiekt cyrkulacji będzie odpowietrzony i nie ma szans, żeby się wtedy pompa zatarła. Bo mając różne położenie, w sensie różne prowadzenie przewodów, może być tak, że ta mała pompka nie przepchnie po prostu powietrza, które jest w środku. No i będzie problem i się może zatrzeć. Chyba jednak bez szerokiego kątu się nie obejdzie, chociaż będzie gorsza jakość pewnie. Więc tak, mamy bufor ciepła. Normalnie byłby tu niepotrzebny. Natomiast klient chciał mieć możliwość podłączenia w przyszłości pompy ciepła. Tutaj mamy przewody chłodnicze z niej. Więc bufor jest 6-przyłączeniowy. Niestety nie ma akurat wersji a szkoda z wyjściami po bokach tak całkiem, tylko jest taka kątowa. Natomiast bufor bardzo fajny, tutaj pierwszy raz mieliśmy okazję go zastosować. Przychodzi co prawda goły, więc jeżeli go kupicie, to żadnych uchwytów, niczego nie dostajecie, oprócz, no wiadomo, uchwyty są, ale nie ma kołków, niczego. Taka ciekawostka. Natomiast tu jest możliwość w przyszłości podłączenia pompy ciepła. Czyli wykręcamy korki, wkręcamy zasilanie, powrót z pompy ciepła, dodajemy u góry jeszcze czujnik z pompy ciepła dla bufora, no i w zasadzie tyle w temacie. Nic już nie trzeba ciąć, dopasowywać, zastanawiać się. Dla kotła gazowego to nie problem, dodatkowe 50 litrów wody, szczególnie, że tu chyba będzie planowane sterowanie strefowe, to nawet i coś pomoże, będą dłuższe czasy pracy. Ale nie zaszkodzi, a tak jak mówię, w przyszłości podłączenie pompy ciepła to tylko wstawienie kolejnego klocka, 2 rurociągów i tyle. Pełen zestaw zaworów serwisowych oczywiście. No i co? Jedyny korozyjny element to jest korpus tej pompy. Natomiast nawet daliśmy przyłącza, bo standardowe są ze stali węglowej, w zasadzie z żeliwa, żeby się nikt nie czepiał. A takie przynajmniej kolejny element odpada, szczególnie, że to jest przynajmniej pomalowane od środku, natomiast te przyłącza żeliwne raczej nie są, więc to jest jedyny element, który może korodować w tej instalacji tak naprawdę. Ale nie ma szans, żeby nam zrobił problemy. To chyba tyle. Niestety z montażu filmu nie będzie, bo ja tutaj sobie złamałem nogę. Zresztą zawsze przy montażu raczej jest tyle do roboty, że jeszcze mi jest sporo filmików, które są w połowie nakręcone, a później przychodzi już godzina 19 i kręcić się nie chce. Więc tutaj akurat przyjechałem jeszcze zamontować czujnik temperatury zewnętrznej, który jest na zewnątrz, za tą ścianą. Wrzucę Wam zdjęcie. W zasadzie to chyba wszystko, co tutaj jest, chociaż trochę tego jest. Normalnie w domu jednorodzinny masz tyle, na pewno bufora w standardowym przypadku nie trzeba, natomiast jeżeli byście planowali pompę ciepła i macie na to miejsce, a tutaj tego miejsca jest dosyć sporo, to myślę, że warto. Dzięki za uwagę. Jakbyście chcieli mieć też taką kotłownię u siebie w domu albo podobną, to zapraszam do kontaktu. Tymczasem wszystkiego dobrego.